Tak, mogę stać czy nie? Tak. No. Jest ok? Wszystko słychać? Tak. Dobra. Cześć, Marcin Cichosz, Sonubate Polska. Słuchajcie, pogoda nie wybiera, postanowiliśmy przygotować dla Was materiał, natomiast nie mogliśmy sobie pozwolić na przebywanie stricte nad wodą, także serdecznie przepraszamy za jakieś niedogodne widoki czy bałagan za moimi plecami. Nie przejmujcie się tym, patrzcie na mnie, jak będę mówił i coś robił. Dzisiaj chciałbym pokrótce omówić pellet, który nazywa się Sticky. Jest to pellet stricte do łowienia metod federowego. Oczywiście można go użyć do innych technik, ale jego przeznaczenie to metod feder w określonych sytuacjach. Tymi sytuacjami są na przykład głębokie łowiska, głębsze niż 2-3 metry. Wtedy na bank ten pellet będzie idealny do zastosowania w podajniku do metod feder. Taką sytuacją jest na przykład również łowienie na dużych dystansach. Powiedzmy, niech będzie to 75-80 metrów w plusie. Wtedy problemem jest, aby pellet, który jest na Waszym podajniku, doleciał we wskazane miejsce, nawet nieważne jak tam jest głęboko, chodzi jakby o dystans, który on musi pokonać, i pellet typu Sticky daje szansę na to, żeby on wpadł w to miejsce, w którym wędkujecie i spadł sobie na określoną głębokość łowienia. Ja mam tutaj akurat przy sobie pellet o smaku, aromacie, zapachu F1. Jest to oczywiście mój ulubiony zapach, dlatego tutaj trafił. Uważam, że to jest takie świetne połączenie aromatu typowo mięsno-rybnego z lekką nutą słodyczy. Natomiast w ofercie są też inne. Jest tam powiedzmy Power Scopex czy Orange Chocolate. Czym jest pellet sam w sobie? No to jest najzwyklejszy pellet, który jest tak jak Profet czy Fin Perfect, tylko on jest dopalony specjalnym składnikiem Sonubate'a, który powoduje, że po przygotowaniu, po namoczeniu ten pellet staje się bardziej klejący, ziarna bardziej lepią się do siebie, tym samym lepią się lepiej do podajnika. No i tak jak powiedziałem, dalej rzucamy, głębiej łowimy. Oczywiście z założenia używa się go samego na podajniku, ale w wielu przypadkach jest świetnym dodatkiem do standardowego pelletu, chociażby ze względu na swój aromat czy zapach. Pomyślcie, tutaj mam F1, natomiast Orange Chocolate albo Power Scopex. Tam w tym pelecie są dodane ziarenka w określonym kolorze. W Orange Chocolate jest troszeczkę pomarańczowych, w Power Scopexie jest trochę żółtych, w Banoffee też będą to żółte i możecie w ten sposób świetnie swój standardowy pellet wyróżnić na łowisku lub zachęcić rybę do tego, żeby ona tam gdzieś coś zauważyła na tym dnie bardziej niż w standardowym pelecie. Natomiast F1 jest w kolorze naturalnym, ciemnym, beżowym, ciężko określić jaki to jest kolor, po prostu standardowy kolor pelletu. Zawiera ten składnik i zawiera określony aromat. Pokażę Wam, jak ten pellet przygotować. Pellet Sticky przygotowuje się bardzo prosto, to jest jego jedna z zalet. Ponieważ jeśli nie macie czasu, jeżeli pojedziecie na bardzo szybką sesję na łowisku, wystarczy go wsypać do pojemnika, dodać określoną ilość wody. W tym wypadku, tak jak jest napisane zawsze na paczce, czytajcie instrukcję, 150 ml na opakowanie. On już po wsypaniu do pojemniczka, zalaniu wodą i przygotowaniu jest już wstępnie gotowy. Ja już tak robiłem. Wy możecie go już używać. Natomiast jeżeli poczekacie kilkanaście minut, 20-30, to on będzie jeszcze bardziej lepki, on jeszcze bardziej wchłonie wodę, będzie wtedy wręcz idealny. Natomiast należy pamiętać o tym, że trzymając go gdzieś w ciepłej pogodzie albo w wiecznej pogodzie, czyli kiedy zostanie wysuszony w Waszym pojemniczku, w którym go przygotowaliście i jest na półce bocznej przy Waszym stanowisku wędkarskim, wystarczy dodać dosłownie na rękach z pojemnika trochę wody, zamieszać pellet i on wraca z powrotem do swojej lepkości. Jak przygotować taki pellet? Opakowanie pelletu. Otwieramy sobie opakowanie. Ja wsypię zawartość takiego trochę większego pojemnika, żeby było łatwiej mi wymieszać. Całe opakowanko pelletu. No ślicznie pachnie. F1 to jest zdecydowanie mój ulubiony zapach. Mam tu taki pojemnik, to jest pojemnik kubeczek dotyczki z Prestona. On ma 125 ml. Tak jak powiedziałem, tu jest potrzebne 150, więc wlewam jeden pojemnik i trochę mieszam dokładnie. To jest ważne, żeby ten pellet naprawdę bardzo dokładnie zamieszać, żeby każde ziarno miało kontakt z wodą. Wtedy zarówno
się ładnie namoczy, jak i właśnie ten lepki dodatek zacznie działać. Możecie mieszać, myślę, że jakieś 20 sekund, pół minuty. To jest naprawdę dobre wymieszanie. Dobrym sposobem na wymieszanie peletu jest w jakimkolwiek pojemniku. Jeśli macie pojemnik z nasypanym peletem, zobaczcie, takie szpony orła. Można sobie pokręcić, pomieszać, wtedy wiemy, że ta woda zostanie z peletem wymieszana. Ok, poczekajmy sobie teraz powiedzmy 10 minut, 15, 20 i pokażę Wam, jak ten pelet wygląda po domoczeniu. A few minutes later. Zobaczcie, no może minęło 30 sekund, jak skończyłem mieszać ten pelet i to jest to, co powiedziałem. Jeżeli nie macie czasu, jeżeli chcecie już wędkować, jesteście po prostu głodni z łowienia ryby, zobaczcie, minęło, tak jak powiedziałem, około 30 sekund. Mocno ścisnąłem ten pelet, czyli tak jakbyście zrobili to na podajniku i on się już trzyma, tak? Nie jest idealny, ja zaznaczam, ale trzyma się znakomicie. Na dystans go jeszcze nie poślecie, ale po 30 minutach to będzie naprawdę na głębokość, na dystans świetny pelet, natomiast na takie wędkowanie na szybko macie już gotowy, przygotowany pelet do łowienia. A few moments later. Słuchajcie, ja poczekałem 20 minut, żeby Wam pokazać, jak wygląda już końcowy efekt tego peleciku. Teraz wystarczy lekko ścisnąć, on się świetnie trzyma. Naprawdę będzie bardzo dobrym peletem już do łowienia, takiego jakie sobie wymyśliliśmy. Natomiast ja jeszcze Wam tylko na szybko chciałem na zakończenie pokazać, jak się trzyma podajnika. W standardowy sposób wziąłem ze sobą, co prawda bez trzonków, tylko zwykłe podajniczki, dwa rodzaje, i nabijemy je na szybko. Zobaczymy, jak wygląda przygotowany podajnik z takim peletem. Nasypuję do pełna do foremki tego peletu. Przykładam podajnik. Dociskam tak, jakbym zrobił to wędkując nad wodą. Wyciskam z foremki podajnik i jest pięknie przygotowany krecik gotowy do wędkowania. To samo oczywiście będzie, jeśli zrobimy to tego rodzaju podajniku. Foremka w kształcie łezki, zasypujemy ją do pełna, przykładam podajnik, ściskam, wyciskam z foremki, jest podajnik z burtami pełen pięknie pachnącego peletu F1. Dla mnie rozwiązanie świetne naprawdę w wielu sytuacjach. Pamiętajcie, chcecie się wyróżnić nad wodą? Pellet sticky typu Power Scopex, Orange Chocolate, Banoffee będzie świetnym rozwiązaniem ze względu na swoje dodatkowe kolorowe pelety. Jeśli przed Wami stoi trudne zadanie łowienia na dużej głębokości lub na dużym dystansie, przygotujcie sobie taki pelet, dajcie mu te 20-30 minut, aby się dokładnie domoczył i jest gotowy do użycia. Jeżeli chcecie, by był jeszcze bardziej lepki, jeszcze ręką z pojemnika z wodą warto trochę dokropić, pomieszać. Rozwiązanie idealne. Wiosna nadchodzi dużymi krokami. Ja też nie mogę doczekać się, kiedy pojadę nad wodę i będę wędkował. Naprawdę tupię z nogi na nogę, chodzę w domu z kąta w kąt i czekam na te pierwsze ciepłe dni i zbiorniki, które nie są pokryte lodem. Pamiętajcie o tym, żeby zawsze ze sobą zabrać jakiś dobrej jakości pelet. Oczywiście sticky, jeśli jeszcze nie spróbowaliście go w swoim wędkarstwie, w swoim wędkowaniu, bardzo Wam go polecam właśnie ze względu na to, co przed chwilą powiedziałem, na te kilka możliwości, na zróżnicowanie swojego podajnika, na zróżnicowanie tego, co podajecie rybom na dno. Dajcie sobie większe szanse i dzięki temu peletowi możecie dać sobie większe możliwości na długich dystansach, na głębokich łowiskach. Do zobaczenia już w niedługiej przyszłości nad wodą albo oczywiście na kanale Sonubaits Polska. Cześć!